Krótka aktualizacja. Witam wszystkich do sterownika kontrolera ładowania, właściwie turbiny wiatrowej, które będę budował. Nabyłem taką przetwornicę step down prądu stałego DC i dzięki tej przetwornicy możemy ominąć taki zasilacz z zewnętrznym zasilaniem i wykorzystać taką przetwornicę, żeby zasilić nasz komparator, który tam wcześniej pokazywałem na filmie, z akumulatorów bezpośrednio, czyli dzięki tej przetwornicy pobierzemy sobie tymi złączami, gdzie jest wejście, pobierzemy sobie napięcie w przedziale od 46 do 56 V, powiedzmy, tak jak akumulatory są w stanie rozładowania i pełnego naładowania. Tak sobie będziemy pobierać napięcie, zasilać tą przetwornicę i dzięki temu będziemy mogli ustawić sobie stałe napięcie 24 V do zasilenia naszego komparatora. Wygląda to w ten sposób, pokażę krótko jak działa. Chciałem wstępnie pokazać, że to jest delikatne przekłamanie oczywiście, bo to produkt jest dosyć tani, więc nie można oczekiwać nie wiadomo czego, no ale około 17 V tam trzyma. Także w tym układzie. Oczywiście można ją regulować w zakresie od 6 do 60 V, bo na takim, czy tam od 8 do 60 V, bo w takim zakresie ona pracuje. Z tym, że zasilanie musi być, parametr wyjściowy musi być minimum taki jak parametr wejściowy, czyli jeżeli ustawimy tutaj 17,8 V, no to musimy minimum zasilić około 17 V tą przetwornicę, bo ona nie zwiększa nam napięcia, tylko nam zmniejsza napięcie, bo to jest przetwornica step down. Więc w tym przypadku mam podłączony zasilacz laboratoryjny, ustawionego na 28 V i ona daje w tej chwili stałe napięcie 17,8. Tak dla przykładu pokażę, że to działa płynnie, czy możemy sobie regulować ten zasilacz, a napięcie na przetwornicy naszej stoi prawie w miejscu, tam delikatnie jakieś wahania mogą być. No ale tutaj zjeżdżając sobie do tych 17 V, to już widzicie, ona troszkę spada, więc minimalne napięcie, które chcemy uzyskać, musi być musi być takie same jak napięcie, które dostarczymy do tej przetwornicy. No ale tutaj w naszym przypadku potrzebujemy zasilania z akumulatorów, tylko i wyłącznie, więc będziemy z tych akumulatorów te 48 V, co uzyskamy, bądź w tym przedziale 46-48, przetwarzać na napięcie 24 V, którym będziemy zasilać komparator. Wcześniej go pokazywałem na filmie. I to wszystko właściwie, to jest najprostsze rozwiązanie. Komparator oczywiście, tak jak wcześniej wspominałem, będzie służył do sterowania naszym rezystorem, bądź jeżeli ktoś chce, może podłączyć grzałkę czy cokolwiek, żeby obciążenie z turbiny wiatrowej po naładowaniu akumulatorów poszło sobie albo w rezystor, albo w grzałkę do boilera, zależy kto tam co lubi i może ewentualnie, bo to też czasami nie chodzi o to, kto co lubi, tylko o możliwości, które każdy ma. W każdym razie do końca tygodnia będzie materiał z budowy sterownika, kontrolera ładowania. Każdy będzie mógł taki kontroler ładowania sobie zbudować niewielkim kosztem. No i tak to się właśnie przedstawia. Taka krótka aktualizacja. Dziękuję wszystkim, pozdrawiam.